Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj Wam pokażę odbieranie kokonu od Pterinochilus murinus usambara. Jak widzicie, kokon był złożony 19-12, dzisiaj jest równo miesiąc. Liczę na to, że będą już tam nimfy dwójki, o ile cokolwiek będzie, ponieważ no różnie to bywa. Tak czy inaczej zauważyłem, że odbłok samicy bardzo zmalał i jakieś kilka dni temu ten kokon, który jest w formie hamaka i wisiał nad pojemnikiem, w sensie nad tym dnem, opuścił się, więc jest duża szansa, że może coś tam faktycznie jest, zrobiło się to cięższe. Wcześniej samica na nim siedziała, teraz przez to, że poruszam pojemnik, z niego zeszła, ale tak to była zawsze na nim. Mam nadzieję, że nie sprawi mi ona dużo kłopotu. Trzymałem ją w pojemniku 19 na 19. Myślę, że z tej perspektywy będziecie widzieć najlepiej, bo od góry jest to całe pokryte torfem i pajęczyną. Dobra, delikatnie. Kokon jest naprawdę mały, ale wierzę, że jest cały wypełniony. O, samica jest naprawdę spokojna. Pierw go oderwę od ścianki. Będę musiał sobie pomóc drugą pensetą. Póki co samica jakoś specjalnie go nie broni, ale to się może w każdej chwili zmienić. Dobra, delikatnie go odrywam. Ona go chyba mocno trzyma. Trochę na nim siedzi, ale może mi tu nie wyskoczy. Wiecie co? To chyba będzie łatwiejsze niż myślałem, bo strasznie bałem się z tym kokonem cokolwiek robić. Czy ona go trzyma? Nie wiem, jak wy to widzicie. Ja już widzę samicę i wiecie co? Ona odpuściła chyba. Już go prawie mam, widzicie? Już go wynoszę, a samica jest tutaj. Wy tego nie słyszycie, ale zaczęła syczeć na mnie. No niestety nagrywam telefonem i ciężko wam cokolwiek lepiej pokazać. O! Zaczyna się na mnie obracać. To co, ja spróbuję ją też przegonić. Dobra. Ale wściekła. Ale odeszła od kokonu. To jest najważniejsze, że ja teraz będę mógł się spokojnie nim zająć. O! Tupnęła na mnie. Ale wściekła. Wiecie co? Bez zbędnego... Ja to po prostu spróbuję wyjąć jak najwięcej i zaraz sprawdzimy, co jest. Ok. Kokon już mam. To zabieramy się za otwieranie go. Pokażę wam jeszcze samicę. Patrzcie na tą wściekłą samiczkę. Ale nie broniła specjalnie kokonu. Ok, ja jej nie będę w żaden sposób denerwował, dlatego że siedziała z nim bardzo długo. Na pewno jest wycieńczona złożeniem tego kokonu, nie przyjmowała pokarmu ani nie piła wody, więc po prostu zamknę i daję jej spokój. A my zabieramy się za otwieranie tego kokonu. Trochę go sobie wyczyściłem z ziemi poza kadrem i delikatnie spróbuję go otworzyć. Ale jestem podjarany, ciekawe co tam jest. On jest stworzony z kilku warstw. Ten właściwy kokon jest tam głębiej.
Powiem wam, że nie chcę go w żaden sposób uszkodzić. Nie wiem, kiedy się zacznie ta właściwa warstwa kokonu. No... Jejku, ile tego jest. I wiecie co? Widzę już jakieś ciemniejsze kolorki. Okej. Bardzo delikatnie. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Dobra, widzę już tą właściwą warstwę. Nie wiem, czy wy to... ok. Bardzo się boję, że coś zrobię tym maluchom. I tutaj już widzę nimfy dwójki. Pięknie. Patrzcie, jak wychodzą. Tak, to są już nimfy dwójki, czyli raport z rozmnażania na Arachnea nie kłamał. Równo po miesiącu powinny te nimfy być. Ja je teraz będę inkubował. Wiecie co, ja go sobie otworzę za chwilę bardziej. Patrzcie, jakie piękne maluchy. Każde rozmnożenie jara mnie niesamowicie. Zaczynając hodowlę trochę ponad rok temu, nie przypuszczałem, że będę rozmnażał taki gatunek jak Pterinochilus murinus, ponieważ te pająki wtedy wydawały mi się totalnie nieosiągalne, bałem się je posiadać. Z takich ciekawostek powiem wam, że jak przyprowadziłem sobie do domu pierwsze mocno jadowite pająki, to był właśnie Murinus, Hylobrachys sp Electric Blue, to miałem mały problem z zasypianiem, bo nie dawała mi myśl spokoju, czy pozamykałem na pewno wszystkie pojemniki, ale po kilku dniach już się przyzwyczaiłem i teraz już do tego podchodzę normalnie, bo swoje regały trzymam w swoim pokoju. Dobra, wiecie co, ja sobie to jeszcze spróbuję trochę rozwalić. Najlepsze jest to, że nie widzę żadnych zciemnień, ani jajek, czyli tak jakby... Zobaczymy, co będzie dalej. Ale tak jakby cały kokon wyszedł. Jeszcze wam powiem, jak to było. O, widzicie, sobie wychodzą maluchy. To ja teraz na spokojnie sobie je poprzekładam i powiem wam, jak to wygląda. Dla tych, którzy nie wiedzą, Murinus jest to afrykański gatunek, mocno jadowity, szybki i zupełnie niepolecany dla początkujących, bo jest do tego agresywny. Zamiast uciekać, woli zdecydowanie kąsać. Rzuca się na wszystko, co możliwe, choć tak naprawdę z tą samicą było na lajcie, bo myślałem, że będzie się stawiała, że będzie bardzo pilnować tego kokonu, a jednak odpuściła i pozwoliła mi go spokojnie wyjąć, co było dla mnie dużym zdziwieniem. Jak widzicie, udało się odebrać ten kokon bez problemu. Jestem naprawdę zadowolony. Jest to moje pierwsze inkubowanie jakiegokolwiek kokonu, więc przyznam szczerze, że jestem naprawdę zielony w tym temacie. Na dole tego pojemniczka dałem lekko zwilżony torf. Tutaj jest papier toaletowy. Zobaczyłem 2 zepsute jajka, czyli całkiem nieźle. Można powiedzieć, że prawie cały kokon się udał. Jest kilka nimf 1. Mam nadzieję, że niedługo już wejdą, bo robią się coraz ciemniejsze. Że wejdą na N2. I mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Właśnie zauważyłem, spojrzałem na drugi pojemnik, który stał obok Pterinochilus murinus usambara, a dokładnie Nanduchromatus, że mija ponad miesiąc,
kiedy ten kokon był złożony i myślę, że też go dzisiaj odbiorę i wam pokażę, jak to wygląda. Byłem troszeczkę przerażony odbieraniem kokonu od Murinusa, ale jak widzieliście, obyło się bez większych kłopotów. Dało się tą samicę przegonić i wyjąć kokon. Tutaj samica Unandu chromatus trzyma go cały czas w pysku i tak jak wcześniej zauważyłem, że ten kokon Unandu chromatus zrobił się jakby trochę większy, bardziej nabity, więc liczę, że też tam może już będą nimfy dwójki, zaraz się przekonamy. Jeszcze chwilę możecie podziwiać maluchy. Jeszcze ich nie liczyłem, nie mam pojęcia, ile ich jest. Odstawiam pojemnik na troszeczkę cieplejszą półkę i niech sobie spokojnie dorastają. Na sam koniec chciałem was bardzo przeprosić, że materiał był kręcony telefonem, w dodatku w tym momencie z ręki, przez co dźwięk jest bardzo różny. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Sytuacja teraz tego wymaga, nie mogę inaczej. Dzięki za wszystkie subskrypcje, jest nas już ponad 400 osób. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze, za każdą pomoc, która płynie od bardziej doświadczonych hodowców. Jestem wam niezmiernie wdzięczny. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Napiszcie komentarz, dlaczego wam się nie podobał, może będę w stanie coś zmienić. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, niech zostawi suba, będzie informowany o nowych filmach. A właśnie kolejny film będzie niedługo, ponieważ ten materiał miał zawierać także odbieranie kokonu od samicy Unandu chromatus, ale wyszło tyle minut z samego odbierania kokonu od Pterinochilus murinus, że postanowiłem podzielić to na 2 filmy. Dlatego spodziewajcie się niedługo nowego filmu. Za 2 tygodnie wybieram się na Martynikę w poszukiwaniu Caribena w wersji kolor w naturalnym środowisku. Będzie to mój urlop, na którym postaram się nakręcić materiał na YouTube, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak ona sobie tam żyje. Mam nadzieję, że uda ją się znaleźć, nie jestem do końca tym przekonany, ale mam nadzieję, że wszystko będzie po mojej myśli i jednak tego pająka uda się znaleźć. Do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie się, yo!